Słońce, plaża, drineczek z palemką i taki sprzęt do dyspozycji. Cóż chcieć więcej od życia? Zaczynamy, startujemy z serią prezentacji skuterów wodnych Yamaha na sezon 2025. Przed Wami najlepszy skuter na rynku, Yamaha VX-HO Cruiser. Oglądajcie! Siemanko, witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji. Mamy tu mnóstwo materiału na temat takich sprzętów, na temat sprzętów jeżdżących. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiego pojazdu, zostawcie swoje dane w formularzu kontaktowym w opisie filmu. Chętnie się z nami skontaktujemy, aby Wam delikatnie pomóc. A dzisiaj przechodzimy do pięknego, pływającego sprzętu, o którym wszyscy marzą, jak przychodzą wakacje, przychodzą ciepłe dni. Oczywiście każdemu włącza się chęć posiadania takiego pięknego pojazdu, czyli skuter wodny. Tu mamy przed Wami Yamaha VX, model Cruiser w wersji HO. Co to oznaczenie oznacza? Co to oznaczenie przedstawia? Model VX jest to średnia półka, jeżeli chodzi o skutery wodne Yamaha. Co do jakby wielkości oraz co do, powiedzmy, wyposażenia. Tak samo jest to średnia półka cenowa. Jeżeli chodzi o oznaczenie Cruiser, mamy tutaj najbogatszą wersję z tych średnich skuterów. W tym konkretnym przypadku wersja Cruiser oznacza to, że mamy kanapę specjalną, która ma wyprofilowanie dla podparcia się dla wszystkich trzech pasażerów, które na tym skuterze mogą się poruszać. Czyli właśnie oparcie dla kierowcy bardzo wyraźne. Tutaj mamy oparcie, powiedzmy, to jest zestaw 2+1, czyli dwójka dorosłych i powiedzmy dziecko. I tutaj dla pasażera bardzo fajna rzecz, czyli tak, żeby ktoś nam nie fiknął do tyłu. Oczywiście, jeżeli chodzi o wersję Cruiser, ona zawsze występuje w wersji z głośnikami, z systemem audio. I tu nowość na sezon 25, czyli nowej generacji głośniki, które mają nowy kształt, są jakby ładniejsze, bardziej smukłe i przygotowane przez Yamaha Music, więc tutaj połączenie korporacji Yamaha Music stworzyła audio konkretnie do tego skutera wodnego, więc tu ma być po prostu petarda. Oczywiście, jeżeli Yamaha VX Cruiser, no to zawsze, prawie zawsze w parze z oznaczeniem HO. HO oznacza High Output, mówimy tu konkretnie o rodzaju silnika. A więc to, co napędza ten świetny skuter, to najbardziej trwała i najbardziej uniwersalna jednostka, jaka występuje chyba w ogóle na rynku marynistycznym skuterów wodnych, czyli bardzo dobry, niedoładowany silnik Yamaha, kiedyś oznaczony jako 1800, od 2 lat nowość, mamy teraz 1900. Moc wzrosła ze 180 koni do 200 koni, a dokładnie do 195 koni. Natomiast zmieniła się charakterystyka pracy silnika. Ta maksymalna moc może nie przyrosła tak mocno, ale za to reakcja na gaz bardzo wzrosła. Mamy tutaj dużo więcej momentu obrotowego w niskim i w średnim zakresie obrotów, co pozwala tym skuterem dużo lepiej, dużo szybciej wychodzić z wody, ale też poprawiła się bardzo kultura pracy tego silnika. Ten silnik jest dużo bardziej cichy niż jego poprzedni odpowiednik. A oczywiście jest to silnik 4-cylindrowy rzędowy i na dzień dzisiejszy jest to największa pojemność silnika, którą się stosuje w skuterach wodnych na rynku w ogóle. Jeżeli chodzi o jednostki doładowane, na razie Yamaha zostaje przy jednostce 1800. Myślę, że niebawem pojawi się tutaj doładowana jednostka 1900. Więc na pewno jest to silnik, który jest bardzo trwały, bardzo ekonomiczny, jeżeli możemy tutaj mówić o ekonomii w kwestii skutera wodnego. Spalanie będzie gdzieś tam w granicach 30 litrów na godzinę. Przy oczywiście mówimy maksymalnym obciążeniu przepustnicą. Przy takim na pewno VMAXie no to będzie pewnie i 35 i może nawet i 40, ale naprawdę w całym zarysie ten skuter jest bardzo ekonomiczny, jeżeli porównujemy czy z modelem poprzednim, czy z wersjami doładowanymi. Zajrzyjmy więc do środka, co kryje się pod tą dwuczęściową kanapą. Oczywiście kanapę demontuje się przez łapkę w jej tylnej części. Pod kanapą pasażera mamy schowek i też ukrytą łapkę do ściągnięcia kanapy kierowcy i drugiego pasażera.
Więc proszę bardzo, zaglądamy do środka, a tutaj mamy ukryty, to też jest zmiana względem poprzedniego modelu. Mamy troszkę mniejszy dostęp do komory silnika, ale dzięki temu, że możemy zdemontować całą tą plastikową część, serwis ma dużo łatwiejszą obsługę. Oczywiście dokładamy troszeczkę pracy, wykręcamy 6 śrub, ściągamy całą tą czarną część i mamy wtedy dostęp znacznie większy niż w poprzednim modelu. A tutaj oczywiście podstawowe rzeczy, dostęp do filtra oleju, dostęp do bagnetu, dostęp do akumulatora czy do separatora wody w paliwie. Tutaj co widzimy, to jest też nowy styl wizualny tego silnika, ten świetny X, który dodaje też fajnego stylu. To jakby jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla jednostek 1.9 i od 2 lat w jednostkach 1.9 w modelach VX, w modelach GP i w modelach FX występuje. W tylnej części akumulator, w przedniej części zbiór paliwa. Tyle jeżeli chodzi o komorę, więc zamykamy i przechodzimy dalej do prezentacji. I hop. Tutaj zwracajcie uwagę na domykanie tylnej kanapy. Raz w roku przyjeżdżają do nas klienci, którzy gdzieś tą kanapę zgubili. Oczywiście na wodzie odwracamy się, żeby dostać się do schowka. Niby zamknęliśmy, niby nie zamknęliśmy, a gdzieś po 15 minutach patrzymy, kanapy nie ma, zaginęła. A to jednak parę dobrych tysięcy. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do elektroniki, która w tym skuterze została zastosowana. Jeżeli chodzi o elektronikę, to właściwie tutaj dużo się nie zmieniło od 4 lat. Jakby Yamaha w tym modelu ma stosowane podobne rozwiązania, praktycznie te same. Model VX jest wyposażony już w system RIDE. Oznacza to elektroniczny wsteczny bieg, czyli obsługa przepustnicy elektronicznej w ręce prawej, pływanie do przodu oraz obsługa przepustnicy w ręce lewej. Jest to włączenie biegu neutralnego, wtedy klapa od jakby biegu wstecznego schodzi, ale nie na 100%. Wtedy skuter, powiedzmy ta woda, która jest przez pompę pompowana, kierowana jest w dół. Po wciśnięciu mocniejszym dźwigni wstecznego biegu klapa zamyka się całkowicie, odwracając ten ciąg wody, kierując ją jakby do tyłu, powodując, że skuter zaczyna się cofać i wtedy oczywiście manewrując tą dyszą możemy sobie tym skuterem skręcać na lewo i prawo. Ta funkcja neutral jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Oczywiście skuter jak odpalamy, to on automatycznie wchodzi na tą funkcję neutral i wciśnięcie gazu powoduje od razu wyłączenie neutrala i rozpędzanie skutera. To oczywiście pełni to funkcję pewnego rodzaju również hamulca. Przy jakimś takim chęci mocnego zatrzymania możemy tym wstecznym biegiem się ratować. Oczywiście nie służy to do celu hamowania skutera wodnego, a bardziej do celu ratowania się w sytuacjach awaryjnych. Kolejną rzeczą, która w tym skuterze jest zastosowana, to tempomat. Oczywiście tempomat już jest coraz bardziej powszechny, w wielu skuterach jest już standardem. Natomiast pamiętajcie o tym, że nie można sobie włączyć tempomatu, puścić kierownicy i leżeć sobie na skuterze, a on będzie sam płynął. Tutaj zawsze z uwagi na bezpieczeństwo tempomat musi współpracować z przepustnicą. Tempomat działa tak, że przyciskamy gaz do pewnego poziomu, włączamy funkcję cruise, sygnał dźwiękowy informuje nas, że ona się aktywuje, dociskamy gaz do końca i w ten sposób trzymamy gaz na maksa, a skuter płynie z zadaną prędkością i tą prędkość zwiększamy lub zmniejszamy, klikając sobie w górę lub w dół. Puszczamy gaz, skuter, tempomat nam się wyłącza, więc tak to działa tutaj zawsze, musi być ten gaz załączony maksymalnie. Powoduje to jakby możliwość odpoczywania przedramienia podczas pływania, ale też stabilniejsze pływanie podczas pływania na krótkiej fali, gdzie ten gaz podskakując cały czas nam gdzieś skacze. Nie ma praktycznie szans, żeby tak stabilnie utrzymać palec, aby skuter płynął cały czas tą samą prędkością obrotową, więc ta funkcja pozwala zamknąć dłoń na kierownicy i płynąć z prędkością, którą sobie wyznaczymy. Wtedy ta ręka oczywiście odpoczywa. Kolejną funkcją, która w tym skuterze jest zastosowana, jest oczywiście funkcja No Wake Mode, czyli pływanie w marinie. Przyciskając ten guziczek włączamy funkcję
płynięcia ze stałą prędkością 8 km na godzinę. Wtedy możemy puścić kierownicę, on będzie sam płynął i wtedy będzie to prędkość stała, bez falowania. Czyli zakaz falowania, włączamy sobie tę funkcję i skuterek sobie nam fajnie podąża z tą prędkością ustaloną. Jest również TDE, czyli wspomaganie pływania na wstecznym biegu. Po włączeniu tej funkcji skuter będzie miał włączony wsteczny bieg na niskiej prędkości, a my, manewrując kierownicą, kierujemy go na lewo, na prawo, próbujemy gdzieś tam na boki dobijać do pomostu. Co z kolejnych rzeczy? Wspomniałem o głośnikach. Głośniki łączymy z telefonem komórkowym za pomocą Bluetootha i tutaj ten panel służy, przepraszam, z drugiej strony panel służy do obsługi muzyki. Możemy tutaj sobie uruchomić po prostu Spotify, YouTube, aplikację z muzyką, przełączać kawałki, wyłączać, zatrzymywać, podgłaśniać i ściszać. Głośniki, czy jest to przydatna rzecz? No oczywiście na pewno bardzo fajny bajer, dużo osób korzysta, dużo osób muzyki. Nie ukrywajmy, że przy prędkościach 50, 60 plus, przy jakimś wietrze na wodzie, ta muzyka za bardzo nie będzie słyszana. Natomiast oczywiście gdzieś tam wpływając sobie na plażę, pływając powoli, jest to na pewno bardzo fajny klimat. Tutaj uwaga dla użytkowników, na pewno trzeba uważać na akumulator. Jeżeli zatrzymujemy się na plaży, skuter jest wyłączony i słuchamy tej muzyki długi czas, musimy pilnować tego stanu naładowania akumulatora. System powinien wyłączyć granie, jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej jakiegoś poziomu, ale też już nam się nieraz zdarzało, że jak akumulator był stary, no to niby system wyłączył, ale już skuter zakręcił raz, drugi raz już nie zakręcił, więc na to zwracajcie uwagę, żeby tutaj nie przesadzić z wyładowaniem akumulatora. Kolejne funkcje, jeżeli chodzi o skuter, to oczywiście kolorowy wyświetlacz. Wyświetlacz, który nie jest dotykowy, obsługujemy go tym panelem, wyświetlacz 4,3 cala. No i oczywiście z funkcji, które tam jest możliwość zablokowania skutera przed odpaleniem, czyli wprowadzenia kodu PIN, który odcina nam elektronikę, odcina pompę paliwa i tego skutera nie możemy bez tego PIN-u uruchomić. Tak jak kiedyś był pilot i blokada na pilocie, tak teraz jest kod PIN, czyli jakby musimy tylko pamiętać 4-cyfrowy kod, nie musimy tego pilota ze sobą nosić. Oczywiście jeżeli chodzi o kolejne funkcje, no jakby wskaźnik obrotów, prędkości, zbiornik paliwa, ilość motogodzin, przepływane trasy, które możemy sobie resetować, ale również występuje tutaj funkcja blokady prędkości maksymalnej, w ogóle ustawienia sobie prędkości oraz tak jakby ograniczenia dynamiki skutera. Po prostu zmniejszamy sobie moc, to wyjście z wody, tą dynamikę. Jeżeli pływa ktoś niedoświadczony, no to możemy sobie, tak jak w poprzednim modelu w trybie U-Mode, tak tutaj też możemy sobie tą moc ograniczyć oraz zabezpieczyć ją za pomocą kodu PIN, tak żeby te zmiany nie mogły być odwrócone przez, no jak ktoś wypłynie sobie za zakręt i chce go odblokować, bez kodu PIN tego zrobić nie może. Co wpływa na uniwersalność tego skutera? No na pewno jest to świetnie wyposażony skuter z genialnym silnikiem w bardzo dobrej cenie. Te skutery są tańsze od GPK-ów, tańsze od FX-ów, troszkę droższe od tych VX-ów z silnikiem 1050, no i oczywiście droższe od Jet Blasterów, ale to też jest duży, bardzo stabilny skuter, który no, w tej kategorii jest jednym po prostu z najwyższych modeli. Jest to świetna relacja dobrej ceny do bardzo dobrej jakości. To, czego mi troszkę brakuje w tym skuterze, to możliwości regulacji wysokości kierownicy. To już dostaniemy w FX-ie oraz w GPK-u, w modelu sportowym i w modelu takim topowym, prestiżowym oraz, no nie, to nie jest jakby wymagane, ale dla osób, które lubią troszeczkę bardziej sportowo popływać, to brakuje tutaj regulacji trymu. To jest mniej więcej taka różnica między modelem GP a modelem VX. Model GP ma ten elektronicznie regulowany trym oraz regulację kierownicy. Model VX ma znacznie więcej osprzętu takiego użytkowego. To, co Yamaha też od paru lat wprowadziła w swoich kadłubach, to jest otwór, który pozwala w wodzie, która zbiera się w miejscach na nogi, odpływać. Nieraz się zdarzało, że klienci zostawiają skuter na miesiąc, 2, 3, pada deszcz, tutaj się robi akwarium, tylko rybki wpuścić, później jest z tym problem. Natomiast jest ten otwór, który tą wodę odprowadza i to bardzo, bardzo pomaga.
W wersji Cruiser tego modelu, zapomniałem na początku wspomnieć o właśnie różnicach, dodano również knagi cumownicze po dwóch stronach, więc jest to fajna rzecz do cumowania gdzieś tam przy marinie, przy pomoście. Oczywiście knagi chowane. To wynika z przepisów i z bezpieczeństwa. Wystająca knaga to jest połamany palec czy uszkodzona stopa przy wypadnięciu ze skutera, więc te knagi muszą być chowane. Schowki. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj schowek z tyłu, mamy tutaj schowek. Oczywiście schowek na rękawicę jest takim zabezpieczeniem przed opadnięciem. Ten schowek w modelu VX, no oczywiście pojemność taka, że możemy tutaj sobie schować czy rękawicę, coś do jedzenia, wodę, ale również mamy tutaj gniazdo zapalniczki, jak również gniazdo USB. A z boku mamy taką fajną gumę, która pozwala nam schować tam telefon komórkowy i ten telefon nie jest jakby w wodzie, jeżeli do schowka nam się nachlapie woda. Oczywiście jest tutaj uszczelka, ale przy mocnym sportowym pływaniu to woda zawsze gdzieś znajdzie miejsce, że się tutaj dostanie, więc jeżeli telefon, to w tej bocznej takiej części, gdzie no nie jest on zanurzony w wodzie, która się tam zbierze, no i najlepiej jakiś worek strunowy, który ten telefon zabezpieczy, szczególnie przy pływaniu na słonym. Podobnie tylny schowek też ma uszczelkę, ale też iPhone'a nowego bym tam nie wrzucał. Schowek z przodu, tu jest rączka, proszę bardzo, schowek. Najczęściej do tego schowka to wrzucamy, wiadomo, czy to jest kapok dla pasażera, czy to jest pokrowiec, no ale wiadomo, przestrzeń ładunkowa jest całkiem. Jest naprawdę fajnie, tutaj można ten skuter zapakować, jeżeli gdzieś płyniemy sobie na jakiś dłuższy weekend. Fajną rzeczą jest to, że w tym modelu również zastosowano prostą rzecz, a otwory z gwintem, gdzie możemy sobie zamontować końcówki do montażu akcesoriów. Ram mount, kuleczki i to uchwyt na kamerę, czy uchwyt na telefon. Zawsze tutaj to się fajnie skomponuje. Co do kadłuba, wszyscy doskonale, którzy są w branży skuterów wodnych, doskonale wiedzą, że Yamaha przez długi czas produkowała skutery wodne z kadłubem NanoXcel, a później NanoXcel 2. Była to świetna technologia napowietrzania laminatów, ale technologia Yamahy, która oczywiście była z możliwością naprawiania, ale często nieświadomi szkutnicy naprawiali to własnymi patentami, co powodowało różne problemy. Te kadłuby się po prostu rozklejały albo dla wielu były po prostu nienaprawialne. To jakby nie niosło zbyt dobrej opinii o tych kadłubach, dlatego Yamaha po paru latach wróciła do klasycznego kadłuba w skuterach VX i mamy tutaj już ten klasyczny tak zwany SMC, czyli jest to taki klasyczny laminat, który jest naprawialny i jest tutaj możliwy do jakiejś ewentualnej regeneracji. Szybko o parametrach, tak jak wspomniałem, 1900 pojemność, 195 koni mechanicznych, waga 355 kg na sucho, bez paliwa, zbiornik paliwa 70 litrów. Jeżeli chodzi o długość VX-a, to jest 3 metry 37 cm, więc można powiedzieć, że to jest identyczna długość jak model GP. Dlatego jest to klasa średnia, jest to skuter większy od Jet Blastera, ale odpowiednio mniejszy od FX-a. Tak się prezentuje. A jeszcze z takich informacji, wszystkie skutery wodne są produkowane w Stanach Zjednoczonych, stąd na tablicy znamionowej jest ten przedrostek US-Yama. Yama jako producent, US jako kraj producenta. To tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do tego skutera, to oczywiście zapraszamy do salonu Moto46 w Szczecinie lub zapraszam do kontaktu w komentarzach, chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Sezon coraz bliżej, jeżeli chcecie spędzić naprawdę świetny czas na wodzie, polecam ten skuter. Tylko jeszcze nadmienię, na pewno Was to interesuje, jakie parametry ma ten skuter, prędkości maksymalne w granicach 105 do 110 km na godzinę. Bardzo fajną rzeczą w Yamasze jest to, że interwały serwisowe są co 50 motogodzin lub raz w roku. Czyli pływanko, można powiedzieć, przez cały sezon, na koniec sezonu konserwacja zimowa, którą bardzo zalecamy, oraz przegląd roczny. W ten sposób, tak dbając o skuter, będzie on pływał Wam lata, a szczególnie ta jednostka napędowa, która jest przy takiej eksploatacji nieśmiertelna. Dzięki wielkie i do następnego.